Dzień dobry, witam serdecznie. Kolejny odcinek i znowu coś ciekawego do pokazania o tym, co dzieje się aktualnie u nas na warsztacie. Zapraszam. Jeżeli ktoś zauważył, to chodzę w słuchawkach dzisiaj. Nie zdjąłem, nie chce mi się już iść teraz do biura. Ogólnie tu po firmie chodzę w słuchawkach, bo czasami coś po prostu jest potrzebne. Potrzebne są dwie ręce, a nie ma jak trzymać telefonu, można odebrać, więc wolę po prostu wygodniej mi się w tych słuchawkach chodzi. Ale przechodzimy do odcinka. 7, 8, 10 w końcu został sklejony. Zwolnica, tak jak widzicie, zamontowana. Nawet już sprawdzony wałek i luz na dywsze, to wszystko ok, już zamontowane. Tylko musimy zakręcić ramę i od zaczepu i wrzucić zaczep. No i chłopaki uzbrajają sobie tutaj ten ciągnik. Na razie idzie wszystko zgodnie z planem. Jest troszeczkę tam jeszcze rzeczy takich do ponaprawiania, na przykład instalacja, to wiemy, to nawet mówiłem wam na którymś odcinku wstecz. Gdzieś tam na początku roku. Taki plan jest, że odpalamy go na tak zwanym baniaczku, dlatego że zbiorniki przysłoniłyby nam tutaj do tej wysokości to, co dzieje się pod kabiną, czyli przestrzeń skrzyni biegów. A tu mamy jeszcze zawór od TLS-a. Taka ciekawostka, siódemki nie mają zaworu tam z przodu nad osią, a pod chłodnicą, tylko mają go tu. I później jest utrudniony dostęp do niego, a jest tu jakaś zagadka z TLS-em. Jak ciągnik już będzie jeździł, to chcielibyśmy sobie to podiagnozować i naprawić klientowi, bo takie mamy z nim uzgodnienie. Mamy jeszcze do zrobienia wałek. Tam jest problem raczej elektryczno-hydrauliczny, to znaczy elektryczno-hydrauliczny z zewnątrz, bo sam wałek działa, my sobie go jakby oszukaliśmy system, wałek odpaliliśmy, bo ciągnik hamowaliśmy. Nawet teraz fajnie widzicie. Natomiast no, normalnie się tego używać tam z kabiny ciężko jest. Przepraszam za takie może troszeczkę plątanie się słów, ale no wiecie o co chodzi. Prawdopodobnie któryś z przełączników jest tutaj winien, a ten ciągnik ma też przełączniki awaryjne na błotnikach i pewnie gdzieś tu jest problem. Mamy już blachę, która tutaj przyjdzie i która zastąpi nam tradycyjne gniazda, ten cały taki blok i będą normalne gniazda od 6000, to też wam mówiłem w zeszłym filmie. W ogóle mamy pomysł, żeby z tego zrobić taki kit sprzedażowy i żeby wam to sprzedawać, bo normalnie zrobić to jest takie troszeczkę zabiegu, bo blachę dorobić porządnie, no to by trzeba faktycznie tak jak my to zrobiliśmy, czyli narysować, wygiąć i tak dalej. Zrobiliśmy to z nierdzewki, żeby już nie trzeba było tego malować. Teraz trzeba jeszcze podorabiać tutaj 4 węże, przynajmniej 4, nie wiem jak z tymi wężami będzie, czy one nam będą teraz pasować. No i ładnie to połączyć, założyć spływy. Jeżeli to by się udało, no to słuchajcie, to bardzo fajnie to będzie wyglądać, bo będzie naprawdę temat prosty w obsłudze. Co najwyżej może tutaj któryś wąż strzelić, no to będzie jakieś 50 zł za zakucie, czy tam 60. Z drugiej strony może tylko się zużyć gniazdo, które no po prostu sobie odkręcicie, zamówicie sobie u nas i pojedziecie dalej i ono nie będzie kosztowało 1000 zł, tak jak jedna wkładka oryginalna, a było ich tu 6, tylko będzie kosztować, nie wiem, 300 parę złotych, nie? Grodziowe gniazdo Fastera. Takie samo odpowiednik gniazda, jak sprzedajemy na sklepie. Macie teraz link w opisie, w narożniku. No i już. Także no, ku końcowi, bo jakby tu klient już też tupie nogami i to wcale mu się nie dziwię. Na szczęście przód już mamy porobiony, zbieżność ustawiona, siłownik widzicie zrobiony, to wszystko tu jest na gotowo. Tak naprawdę no, dzisiaj chłopaki go odpalają, testują, czy jak nie ma wycieków, zagrzeją. Jeżeli nie będzie, no to już będzie maszyna do naprawy TLS-a tutaj i naprawy tego wałka. Jeśli chodzi o 6820, to powolutku popychamy do przodu tematy. Zdjęliśmy sobie wałek, WOM,
sprawdziliśmy luz na dywrze osiowy i zębny, jest ok. Zwalone są zwolnice, sprawdzone są tarcze hamulcowe, bo tak jak pamiętacie, tutaj znaleźliśmy kawałki okładzin tarcz hamulcowych. Natomiast prawdopodobnie jest to gdzieś następstwo chyba tego, że ktoś te tarcze wymienił, a po prostu nie wyczyścił zlewni. I gdzieś te kawałeczki były, bo to są jedynie okładziny z tarcz hamulcowych. Żadna inna tarcza w tym ciągniku nie ma tak dużej kratki tak zwanej. No i my to ładnie wyczyściliśmy, składamy. No i w sumie klient ma tanio, ma sprawdzone, mamy święty spokój, mamy to jakby odhaczone. Musimy przy okazji, jak już mamy to wszystko odkręcone, to wyjąć zbiornik i umyć go. Dojechała pompa, silnik praktycznie mamy ogarnięty, tylko poskładać układ wtryskowy, turbinka przyjechała. Część TLS-a mamy zrobioną, bo podpora jest zrobiona, zamontowana, przystawka zrobiona, zroszczał jeszcze przód TLS-a, no i troszeczkę prądu w kabinie, zamontować fotel i ciągnik z grubsza obrany, no i na koniec crème de la crème, zobaczymy jak tam starczy czasu i pieniędzy. Być może ciągnik zyska trochę oświetlenia LEDowego. Jeśli chodzi o 6620, to szczerze mówiąc mam już dosyć tego traktora, ale no takie ciągniki są potrzebne po to, żeby człowiek jakieś wnioski wyciągał i żeby wiedział, czego się na przyszłość po prostu, no czego unikać, nie? Tu mamy cały blok zaworowy, słuchajcie, wyciągnięty i po prostu no, jakby mamy już ustalony scenariusz, wiemy mniej więcej co jest. Teraz wracamy do pierwotnych ustawień i ciągnik po prostu straci w tym momencie blok ICV. On ma przeciek. Z klientem tutaj uzgodniliśmy, że na razie nie będziemy go naprawiać. Klient będzie miał go wymontowanego i na razie będzie miał go w domu. Tu w sumie mamy już zamontowane sekcje. Musimy zasilanie przedniego tuza dać bezpośrednio pod tą trzecią sekcję. Tutaj takie trójniki przyjdą. Po prostu dłuższe węże musimy zastosować, bo w tym momencie jest tak, że idą węże do ICV-a, który jest tutaj. ICV, no to wiecie, że to jest ten blok tutaj i dopiero stąd idą węże tu. A my teraz damy wąż bezpośrednio stąd, tam do trzeciej sekcji, do tyłu. To ominiemy i ciągnik zyska wreszcie w miarę sprawną hydraulikę. Ona idealna nie jest, ale prawdopodobnie w tym ciągniku idealna to już nie będzie, bo to jest za dużo po prostu uszkodzeń, zużytych elementów. Natomiast no, będzie można normalnie tym ciągnikiem pracować i też nie będzie tak grzał oleju, bo ta temperatura jest dosyć wysoka. Może się nie gotuje, tak jak w poprzednim 6920, ale jednak no, gdzieś tam próbuję wskakiwać na takie wyższe poziomy. A drugim tematem będzie to, że no, mamy problem ze skalibrowaniem skrzyni i teraz dwie rzeczy nam się rzucają w oczy. To, że prędkość obrotowa skrzyni, która jest mierzona w skrzyni pośredniej, jest 3 razy za duża. Nie? Natomiast jakby ona nie jest taka, bo ciągnik nie jedzie 150 na godzinę zamiast 50 maksymalnie, bo to jest 50 fabryczna ten ciągnik. Normalnie skrzynia działa miód, natomiast być może przez to po prostu gdzieś tam tej skrzyni też nie idzie skalibrować, albo po prostu to jest gdzieś tam wynikiem uszkodzonego sterownika tutaj od skrzyni biegów i to sobie chcemy jeszcze tam sprawdzić. Raz nam się udało tę skrzynię skalibrować i przeszła bez problemu, ona działa super, natomiast chcieliśmy ją drugi raz skalibrować, bo podmieniliśmy sobie zawór modulacyjny na inny, bo już zgupieliśmy, czy to może z wina zaworu, bo też się trafiają jakieś tam wadliwe. No niestety już nie szło jej skalibrować, ona ma w tym momencie zapisane na szczęście ustawienia, więc jakby tu nic nie tracimy, ale to nam nie daje gdzieś tam spokoju. No zresztą znacie nas, więc też wiecie, że chcemy to w miarę doprowadzić do takiego stanu, żeby ten klient tym pojeździł jakiś czas, tym bardziej, że tutaj będzie zainwestowane mnóstwo pieniędzy. Jeśli chodzi o R-kę, to widzicie, głupia wymiana termostatów. Po prostu ten ciągnik spowodował, że Przemek przy nim zamieszkał przez tydzień, a tutaj po prostu temat czeka. No wszystko jest, wszystkie uszczelki, są termostaty, jest układ wentylatora, no ale nie ma kiedy tego poskładać po prostu i brakuje na to czasu najzwyczajniej w świecie. Może dobrze to nasz ciągnik, a nie tam klienta. A tu jeśli chodzi o 5M, nie będę zapalał światła, no też czeka, no bo chłopaki no, muszą tam poskładać co nieco, odpalić, Przemek sobie będzie dalej diagnozował, a to na przykład Tomek będzie sobie tutaj ten ciągnik dokańczał. No i już, no i tyle, nie? Ciągnik nie jest w jakimś tam najtragiczniejszym stanie, ale troszeczkę musimy mu tam tutaj serca dać, bo chciałby jeszcze troszeczkę klient go użytkować, nie? Jakiś czas, nie? I co? I myślę, że tyle. Trwa rekrutacja, jest ogłoszenie w opisie, jeżeli ktoś by był zainteresowany, a raczej oczekujemy tylko poważnych ofert, no to może przysłać nam CV-kę. Mówimy się z takim człowiekiem na dzień rekrutacji i może spróbować szczęścia. Jeśli chodzi o zarobki, są raczej
Rozmowa o zarobkach jest w momencie dopiero, gdy przyjdzie dany kandydat i pokaże nam, co potrafi, to wtedy możemy rozmawiać, bo jeżeli ktoś by przyszedł bez doświadczenia, a nie będzie miał wymagań finansowych, będzie chciał się nauczyć, to też można z takim kimś rozmawiać. No ale jeżeli ktoś przyjdzie i powie, że chce na przykład 10 tysięcy, no ale nie bardzo będzie widać, że on coś umie, no to bez sensu, to szkoda naszego czasu. Wtedy kończymy na jednym dniu i dajemy sobie spokój i próbujemy szczęścia z kolejnym kandydatem. I tak to wygląda. Także podoba mi się teraz ta rekrutacja na serwis, bo ona zmienia reguły gry. Mamy 2 chłopaków jakby za sobą teraz. Jesteśmy umówieni z nimi, że będziemy się odzywać. Natomiast mamy jeszcze 1 lub 2, może nawet 2 chłopaków, którzy prawdopodobnie przyjdą jeszcze i też właśnie na rekrutację. A to są kolejne potrzebne 2 dni i dopiero będziemy mogli coś więcej powiedzieć. A też chcemy, nie ukrywam, chcemy wybrać najlepszego, bo jakby to powiedzieć wam, nie stać nas w tym momencie na byle jakość, bo znacie nasz poziom, a też nie chcemy go obniżać. Raczej w drugą stronę byśmy chcieli działać, a żeby poprawić terminowość, to musi nas być więcej. Amen. Zapraszam na kolejny odcinek, być może Karola, jeżeli to będzie piątek. No i co? Like, łapeczka, subskrypcja i obserwujcie po więcej. Na razie.